Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Cudowski. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Estate FM. Dziś spotykamy się z dwoma dżentelmenami z firmy Jareal. Przede mną Jacek Zenkteler, prezes zarządu, i Jakub Stankiewicz, szef działu development w tej firmie. Dzień dobry. Pretekstem do naszej rozmowy jest 20 lat firmy. Obchodzicie właśnie swój szacowny jubileusz. A to wszystko zaczęło się od jednego niedużego stosunkowo butikowego biurowca przy ulicy Mokotowskiej. Teraz z perspektywy 2 dekad przyznajcie się, czy to był bardziej przypadek, bardziej sądowanie rynku, czy może po prostu okazja? Nasi akcjonariusze, podejmując decyzję o wejściu na polski rynek, od samego początku chcieli realizować projekty nietuzinkowe, mocno związane z tkanką miejską. Stąd decyzja o pierwszym projekcie, oczywiście powiązana z tym, że ten projekt był dostępny w jakimś sensie na rynku, padła na budynek, który dzisiaj nazywamy Renaissance Square. To jest dokładnie budynek u zbiegu Mokotowskiej i Placu Zbawiciela. Gdybyście chcieli opisać Jareal w liczbach, tych największych w ciągu 20 lat, jakie są najważniejsze? Liczba wypitych kaw, otwartych butelek szampana przy kolejnych projektach, czy jeszcze może inne? Szampana nie liczymy aż tak bardzo, natomiast zdecydowanie bardziej przywiązujemy wagę do tego, żeby zwracać uwagę na te najważniejsze elementy naszej działalności. 2 nogi, 2 filary, mieszkaniowe i biurowe, czyli zbudowaliśmy 4000 mieszkań i zbudowaliśmy około 150 000 m2 powierzchni biur. Natomiast ta działalność odbywała się przy bardzo istotnym udziale naszego zespołu, który dzisiaj liczy 60 osób. I przez te 20 lat ten zespół, w cudzysłowie, wyprodukował ponad 40 dzieci. Mówimy o tych żywych dzieciach, ale oprócz tego wyprodukowaliście, jeśli można tak powiedzieć, mnóstwo nieruchomości. Które z nich jest takim ulubionym dzieckiem? I tylko nie odpowiadajcie, że wszystkie dzieci kocha się tak samo. Chociaż to prawda. Bo wszystkie dzieci kocha się tak samo. I my oczywiście, gdybyś zapytał każdego z naszych pracowników, pewnie każdy wymieni inny projekt z tych przeszło 40 projektów zrealizowanych. Natomiast faktem jest, że my każdy z tych projektów traktujemy na równi poważnie, niezależnie od tego, czy tak jak Lixa ma 77 000 m2 powierzchni biur, czy tak jak rezydencja Łazienki Park ma 4000 metrów powierzchni użytkowej i 60 apartamentów. Każdy z naszych projektów traktujemy tak samo poważnie i przywiązujemy do niego tak samo dużą wagę, więc ja osobiście lubię każdy z naszych projektów. Jeżeli ja mógłbym coś tutaj, bo ja mam sentyment do jednego projektu z Wilanowa. Absolutnie w centralnym miejscu w miasteczku Wilanów, przez miedzę z ratuszem. Przez lata była rozpoczęta budowa, na którą chyba branża położyła krzyżyk, a mieszkańcy się przyzwyczaili do tego brzydkiego płotu i nam rzeczywiście po wielu miesiącach ciężkiej pracy całego sztabu, bym powiedział, technicznego, który weryfikował możliwości, udało się na koniec dnia zrealizować bardzo atrakcyjny z perspektywy dzisiejszej projekt, który pasuje do tego miejsca, nie tak jak to było wcześniej, taki stary drapacz, który jakby szpecił Wilanów. W wypowiedziach prasowych często podkreślacie swoje przywiązanie do detalu i do jakości w waszych projektach, ale jak to wygląda w praktyce? Bo wiadomo, lepiej jest produkować czy wytwarzać rzeczy ładne niż brzydkie, tylko że te ładne przeważnie więcej kosztują. Czy zwracacie uwagę na to i wasi klienci, mówię tu zarówno o najemcach powierzchni biurowych i o klientach mieszkaniowych, doceniają to, że jesteście twórcami rzeczy ładnych, ale droższych? Przez Jareal płynie od akcjonariuszy i my w takich, bym powiedział, regularnych rozmowach słyszymy, że nie tylko wynik finansowy, ale i styl Jareal, czyli jakość, ciekawa architektura, właściwe otoczenie projektu, to jest dla nas istotne i w takim duchu realizujemy nasze projekty. Jakby dużą atencję przykładamy do wstępnych faz projektowych. Już na etapie koncepcji myślimy nie tylko o tym, jak ten dom będzie wyglądał i jak będzie funkcjonował, ale również z perspektywy kosztowej. Tak jakby dzięki monitoringowi przez cały okres implementacji projektu jesteśmy w stanie faktycznie zaoszczędzić tam pieniądze, gdzie można, ale jednocześnie bezkompromisowo podchodzić do jakości i na koniec dnia tak, to jest doceniane. To znaczy my mamy dobry,
odbiór zarówno przez klientów kupujących mieszkanie, jak również użytkowników biur i z tego się cieszymy. Zdarza się i to wcale nierzadko, że podejmiemy decyzję nawet na sprzedanych projektach, czy prawie sprzedanych, żeby je doinwestować. Jeśli po zakończeniu realizacji albo po wejściu w finalną fazę realizacji, jako zespół uznajemy, że czegoś brakuje. I takich przypadków można byłoby wliczyć sporo. Macie bardzo wyrozumiałych akcjonariuszy w takim razie. Nasi akcjonariusze, powiedziałbym, raczej kierują się, tak jak Jakub wspomniał, nie tylko czystym Excelem i czystą rentownością, ale podchodzą do naszej działalności długofalowo i zdecydowanie stawiają nacisk na to, żeby budować wartość samych nieruchomości, które realizujemy, ale też i wartość tej firmy. Czy to dotyczy także sfery ESG, która też jest taką sferą, która na dobre już zagościła w filozofiach deweloperów, ale która też powoduje zazwyczaj podniesienie kosztów tych bieżących. Nawet jeśli w perspektywie lat to się wiąże z tym, że te koszty użytkowania spadają w przypadku mieszkań czy biur. Czy wasi najemcy i klienci to rozumieją? Właśnie tak jak z tym inwestowaniem w to, co nie zawsze jest wprost odzwierciedlone w Excelu. I faktycznie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby bezkompromisowo wszystkie nasze projekty, niezależnie od tego, czy mieszkaniowe, czy biurowe, certyfikować w systemie BREEAM i w ślad za tym wprowadzać rozwiązania związane z zrównoważonym rozwojem, była to decyzja nie poparta wprost takim jasnym rachunkiem ekonomicznym, że odzyskamy za te pieniądze tu i teraz. Natomiast długofalowo widzimy, że klienci coraz częściej doceniają te aspekty środowiskowe, widzą w tym wartość i powoli zaczyna być to jednym z naszych wyróżników sprzedażowych. Natomiast robimy to również ze względu na filozofię i na głęboką wiarę, że jest to po prostu działanie dobre, rzetelne i właściwe. Jeden z deweloperów powiedział mi ostatnio, że minął czas prostych projektów, czyli że albo trzeba skłaniać się ku projektom mixed use, albo przynajmniej uwzględniać to najbliższe sąsiedztwo w czasie projektowania czy zakupu działki. Tyle, że to trochę komplikuje cały proces inwestycyjny. Czy zgadzacie się w takim razie z tym stwierdzeniem, że minął czas prostych projektów? Ja jestem przy zakupach i przy nowych projektach Jareala od ponad 10 lat i ja nie pamiętam takiego okresu łatwych projektów. Więc to za każdym razem są to wyzwania. My jesteśmy obecnie w segmencie premium i co do zasady w centralnych lokalizacjach i to wymaga od samego początku, bym powiedział, poszanowania tego otoczenia, w które się wpisujemy, wzięcia pod uwagę i sąsiedztwa, i charakteru miejsca, i architektury, więc nie ma łatwych projektów, od lat nie było, zmieniają się tylko, bym powiedział, kategorie i skala wyzwań. Przejdźmy do działalności asset management, bo tym się też zajmujecie. Czy w tak zwanych trudnych czasach, choć pewnie powiecie zaraz, że nigdy nie było łatwych, nie jest lepiej wybudować, wynająć i od razu sprzedać, tylko trzymać i zajmować się nim, utrzymywać cały portfel nieruchomości? Ja nie pamiętam łatwych czasów. Dziękuję, tak, potwierdzam to, co powiedziałeś. Natomiast co do zasady, gotowość na to, żeby zarządzać aktywami, które wybudowaliśmy, bo my mówimy o takiej działalności, tak? Nie mówimy o działalności świadczonej na zewnątrz, tylko w ramach grupy kapitałowej. To jest nasza odpowiedź na zmieniające się otoczenie rynkowe i to jest nasza odpowiedź na to, jak aktywnie budować wartość grupy, jak zarządzać strumieniami przychodów i jak w sposób elastyczny dostosowywać się do tego, co przynosi rynek. Deweloperzy biurowi i deweloperzy komercyjni przez wiele lat w Polsce byliśmy przyzwyczajeni do tego, że, tak jak powiedziałeś, zbudować, skomercjalizować, sprzedać. Dzisiaj ten element sprzedać przestał być tak oczywisty ze względu na to, co się wydarzyło na rynkach kapitałowych, ze względu na to, jak przetasował się układ kupujących, inwestorów nieruchomościowych. W związku z tym, po to, aby nie oddawać za bezcen projektów, które naszym zdaniem mają dużą wartość,
W sytuacji, kiedy inwestorzy szukają okazji inwestycyjnych, wolimy projektami zarządzać dłużej, pokorzystać ze strumieniów przychodów, które generują bardzo dobre najmy, które mamy i zobaczyć, co się wydarzy. Jeżeli trzeba będzie przytrzymać te projekty 2, 3, 5 lat dłużej, jesteśmy na to gotowi, bo taka jest struktura kapitałowa naszej grupy. A co moglibyście powiedzieć o obecnej kondycji rynku? Wspominaliście o tym, że zazwyczaj trzymacie swoje projekty w swoim portfelu, ale które z rzeczy, które się dzieją w tej chwili na rynku najbardziej was dotykają? No to wspomniany rynek kapitałowy i to, co wydarzyło się ze stopami procentowymi, to, co wydarzyło się na tradycyjnych rynkach, skąd pochodzili inwestorzy branżowi, niewątpliwie to jest dosyć istotny game changer. Natomiast patrząc na rynek mieszkaniowy, no to tutaj też mamy bardzo duże zmiany. Tak? To był rynek, który przez kilka ostatnich lat był niezdrowo rozpędzony. Te stymulanty popytu, które miały miejsce, bardzo ograniczona podaż powodowały, że ceny rosły w sposób nienormalny już. My dzisiaj mamy tą dobrą sytuację, że nasze projekty niejako są antykoniunkturalne. Segment, w którym jesteśmy, nie jest tak bardzo podatny na ruchy koniunktury. No i patrząc na to, co się dzieje na rynku, na to, co słyszymy zewsząd a propos tego, w którą stronę rynek mieszkaniowy może zmierzać, no, mogę pochwalić się, dzisiaj jest 2 lipca, zamknęliśmy właśnie sprzedaż czerwcową i to jest nasz najlepszy miesiąc w tym roku. Po bardzo dobrym maju, więc my się zawsze mierzymy z otoczeniem makro, natomiast póki co dzięki świetnemu zespołowi i dzięki długofalowej strategii i tej takiej cierpliwości naszych akcjonariuszy udaje nam się zawsze znaleźć dla siebie miejsce, zawsze znaleźć dla siebie kawałek niszy i realizować dobre projekty i dobre wyniki biznesowe. Wspomniałeś o stymulantach rynkowych. Czy do jednego z nich zaliczylibyście Lex Developer, bo skorzystaliście z dobrodziejstw tego rozwiązania i czy naprawdę skorzystaliście? Dobrze, że rzeczywiście ta ścieżka administracyjna powstała, a 2, dobrze, że ona zaczęła funkcjonować. To znaczy przy dużej ograniczonej podaży gruntów każdy sposób na to, żeby móc odblokować nieruchomości, które nie są przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową, a lokalizacyjnie spełniają wszystkie kryteria do tego, żeby takimi mogły się stać, no to dobrze ta ścieżka jest. My osobiście zaangażowani w te projekty traktujemy procedurę specustawy jako najbardziej transparentną, gdzie oprócz dialogu z szeroko rozumianą administracją samorządową mamy również komponent dialogu o inwestycji razem z sąsiadami, więc to daje taką możliwość poznania opinii, bywa, że i krytycznych, i wtedy staramy się brać pod uwagę to, co mówią ludzie, którzy z reguły mieszkają po sąsiedzku, ale jednocześnie trochę odczarowuje branżę. To znaczy my przez to, że od początku mówimy, jak planujemy zrealizować projekt, nie ukrywamy wizualizacji czy skali inwestycji do momentu rozpoczęcia budowy, to daje nam komfort właśnie takiej, bym powiedział, transparentności i naszym zdaniem lepszego postrzegania. A który z obecnie prowadzonych projektów najbardziej was ekscytuje? Czy to jest raczej projekt wielofunkcyjny, czy może jakaś taka mała perełka w rodzaju renesans? Widzisz, znowu to jest tak. My nie przykładamy takiej gradacji do tych projektów i każdy z projektów jest dla nas wyzwaniem. Każdy jest bardzo emocjonujący i żaden z nich nie jest taki sam. Tak jak wspomniał Jakub, projekty realizowane w trybie specustawy mieszkaniowej to są na pewno projekty, które nas bardzo angażują. Cały zespół, ale tak jak tu siedzimy, nas osobiście i niewątpliwie te projekty one niosą za sobą duży ładunek ekscytacji,
ale dzięki temu na koniec dnia, po uchwale Rady Miasta, wiemy, że dysponujemy nieruchomością, która w maksymalny możliwy sposób odzwierciedla oczekiwania wszystkich interesariuszy. Natomiast już patrząc na projekty w trakcie realizacji, niewątpliwie Soho jest takim projektem, który dla mnie osobiście jest kwintesencją tego, co robimy w nieco większej skali niż do tej pory robiliśmy nasze projekty mieszkaniowe, bo jednak do tej pory bardziej działaliśmy w takim, powiedziałbym, skali 100-150 mieszkań, czasami nawet i kilkadziesiąt mieszkań. Soho jest projektem wieloetapowym, to jest ponad 1000 mieszkań i to jest niemal kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni usług, którymi sukcesywnie zarządzamy po oddawaniu tych budynków do użytkowania i to na pewno jest jeden z takich bardziej emocjonujących projektów. A w takim razie, które z miast was najbardziej ekscytuje? Bo jesteście postrzegani głównie jako deweloper warszawski, ale przecież niesłusznie, bo wasza działalność wykracza daleko poza granice administracyjne Warszawy. Faktycznie gro naszej działalności to jest Warszawa i to się nie zmienia i czujemy się jako deweloper warszawski. Natomiast w roku 2018 przez pewien zbieg okoliczności pojawiliśmy się na trójmiejskim rynku. Zrealizowaliśmy tam 2 projekty. Jeden w Gdyni i dosłownie kilka tygodni temu zakończyliśmy realizację pierwszego projektu w Gdańsku. Uważamy, że potrafimy dać coś nowego na rynku trójmiejskim, bo choćby ten komponent zrównoważonego rozwoju jest to pewien wyróżnik naszych projektów i mamy nadzieję, że za moment, podobnie jak w Warszawie, będzie stawał się tam standardem. Jest to zupełnie inny rynek, zresztą tak jak każde miasto w Polsce stanowi pewien mikrorynek ze swoimi uwarunkowaniami. Czujemy się tam coraz lepiej. Zamierzamy kontynuować naszą działalność, ale też rozglądamy się w kierunku innych miast regionalnych. No właśnie, płynnie przeszliśmy do ostatniej części rozmowy, czyli do waszej aktualnej działalności i do planów, co macie na rozkładzie, mówiąc krótko, czy są to jakieś nowe regiony geograficzne, może nowe sektory rynku, czekamy na jakiegoś gorącego newsa. Dobrze, to tak, zacznijmy od tego, co tu i teraz. Aktualnie mamy w budowie około 1200 mieszkań, z czego ponad 70% to są mieszkania już sprzedane. W tym roku zamierzamy oddać do użytkowania około 550 mieszkań i to jest mniej więcej skala działalności naszej firmy i to jest taka skala, w której my się czujemy dosyć dobrze, jeśli chodzi o segment mieszkaniowy. W segmencie biurowym na ten moment nie mamy w realizacji żadnego z projektów. Mamy jeszcze do wynajęcia kilka ostatnich modułów w kompleksie Lixa, gdzie się znajdujemy, ale to jest dosłownie tam uzupełnienie do 100% najmu. Jesteśmy w trakcie przygotowania 2 projektów biurowych o mniejszej skali, 8 i 5 tysięcy metrów kwadratowych, z czego ten drugi na Pradze Południe, bo to będzie dopełnienie projektu Soho. A co do dalszych planów i co do dalszych lokalizacji, jakbyśmy mieli chociaż wymienić dzielnicę, może niekoniecznie podając adresy. Projekty, które pojawią się w najbliższych kwartałach, są zlokalizowane w tych najlepszych do mieszkania, zdaniem warszawiaków, miejscach w Warszawie. To znaczy mówimy o Ochocie, mówimy o Żoliborzu, mówimy o Mokotowie. Także to są te, wydaje się, prime location. Skoro działacie w sektorze mieszkaniowym, naturalne wydaje się pytanie o PRS. Zamierzacie tam zadebiutować? Jest to na pewno ciekawy segment, któremu przyglądamy się w zasadzie od pierwszych dni, kiedy takie projekty pojawiły się na polskim rynku. Na ten moment nie mamy aktywnie prowadzonych projektów. Przyglądamy się z uwagą i zainteresowaniem temu segmentowi. To nie jest tak, że powiem zdecydowanie nie, ale też w najbliższym czasie na pewno rynek nie zobaczy żadnego projektu IRL w segmencie PRS. To na koniec jeszcze pytanie o te 20 lat, które właśnie minęło jak jeden dzień. Czy któryś okres w tej 20, w tych 2 dekadach był dla was specjalnie dobry i specjalnie zły? To znaczy typu pandemia, typu upadek Lehman Brothers, typu jakaś bardzo duży popyt.
Czy jest taki okres, o który wspominacie z sentymentem albo z przerażeniem? Ja z dużym sentymentem wspominam pierwsze miesiące pandemii. Pamiętam zresztą przy okazji naszego 20-lecia imprezy, gdzie wspominaliśmy to, co robiliśmy jako zespół. Gdzieś tam odgrzebałem jakieś procedury wprowadzane, jakąś komunikację mailową. To, jak szybko ten zespół był w stanie się zreorganizować. Akurat tak się niefortunnie złożyło, że pierwszą osobą, która miała COVID, byłem ja w firmie. Wymyślaliśmy na biegu procedury zabezpieczenia pracowników, przetestowania pracowników. Wysyłaliśmy pracownikom wysłanym do domu testy, tak żeby każdy mógł się przetestować. Zreorganizowaliśmy się w sposób płynny, bez krzty wpływu na biznes, po to, żeby rok 2020 zakończyć rekordowym jak na tamten moment poziomem przychodów i poziomem zysku netto wypracowanym przez cały ten trudny okres. To, co ja mogę powiedzieć, to jestem autentycznie dumny z tego, że niezależnie od wzrostu skali działalności, my trzymamy się tych naszych, bym powiedział, bazowych założeń dotyczących jakości. To znaczy ilość czasu, ilość, bym powiedział, głów, które pochylają się nad rzutami, czy to projektów mieszkaniowych, czy layoutów tutaj w zakresie tych projektów biurowych, procentuje tym, że odpowiadamy na coraz większe oczekiwania klientów, najemców, użytkowników. Mówię, niezależnie od tego, że tych mieszkań produkujemy dużo więcej niż lata temu. To, co też warto dodać w tym miejscu, i to jest jakby oderwane od okresów, ale przez całe te 20 lat nam udaje się realizować projekty z takim, powiedziałbym, dużym poszanowaniem dla drugiej strony. Tak? To są nasi klienci, z którymi mamy cały czas bardzo dobre relacje. Wielu naszych klientów to są klienci, którzy wracają do nas. Czy to po zakup drugiego mieszkania, czy polecając naszą ofertę swoim znajomym czy rodzinie. To są nasi partnerzy biznesowi. My współpracujemy z tymi samymi architektami, z tymi samymi wykonawcami, z tymi samymi podwykonawcami od wielu, wielu lat. Brokerzy, najemcy biurowi, wydaje się, że w całej tej ekosferze naszych partnerów udało nam się zbudować taką kulturę pracy, gdzie ten win-win jest naprawdę bezcenny i wydaje się, że w jakimś stopniu jest to też doceniane przez administrację publiczną. Będąc deweloperem, który dużą wagę przywiązuje do kultury pracy i do tego, jak nasze projekty wpisują się w przestrzeń, no, wydaje się, że jest to doceniane przez szeroko rozumiane tło biznesowe i to też pozwala nam bardzo aktywnie myśleć o pracy, bo a propos przyszłości, o pracy na projektach nie tylko w takim tradycyjnym układzie, gdzie kupujemy działkę i sami realizujemy projekt na własny rachunek, ale również coraz częściej prowadzimy rozmowy i zresztą mamy już w tej chwili takie projekty, gdzie projekty mają być realizowane wspólnie z partnerem spoza grupy kapitałowej IRAD. Wspominałeś ostatnio pół serio i półoficjalnie, że jednym z sukcesów firmy jest to, że nigdy z żadnym z klientów nie spotkaliście się w sądzie. To jest absolutnie serio deklaracja i to jest fakt. Rzeczywiście tak nam się do tej pory udało. Nie jest to element naszej strategii biznesowej, jest to bardziej element naszej kultury. Pewnie prędzej czy później to się niestety skończy, no bo od tego jest system sądowy, żeby ewentualne spory, których nie da się rozstrzygnąć inaczej, rozstrzygać przed sądami, ale faktycznie w historii IRL do tej pory z żadnym z naszych klientów nie spotkaliśmy się jeszcze w sądzie. To czego można wam życzyć na kolejne 20 lat? Kontynuowania tej linii, którą do tej pory podążacie? Dobrych gruntów. Faktycznie to, czego zawsze deweloperowi brakuje, to jest dobrych gruntów, chociaż ten pipeline u nas jest zupełnie przyzwoity, jesteśmy spokojni, że najbliższe 4-5 lat działalności mamy zabezpieczone, ale mamy ambicje na więcej. Więc tak, poproszę o życzenia utrzymania tego, co do tej pory robimy i jednocześnie możliwości delikatnego rozszerzania naszej działalności, bo
Nie mamy zapędów imperialnych, nie chcemy być numer 1, numer 2 na rynku. Lubimy miejsce, w którym jesteśmy, natomiast zawsze chętnie będziemy robili więcej i zawsze chętnie będziemy robili jeszcze lepiej. Zatem niech się spełni, można powiedzieć, w imieniu wszystkich widzów podcastu. Życzę Wam tego. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Jacek Zenkteler i Jakub Stankiewicz byli gośćmi, gospodarzami podcastu Estate FM. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.